Cześć, nazywam się Magdalena Baantos i pokażę Wam, jak znowu możecie zacząć nosić Wasze stare, zniszczone bądź zupełnie nowe ubrania, które zalegają w Waszych szafach jeszcze z metką. Zapraszam. Bluza, jak każdy widzi, jest. Szału nie ma. I do tego jest bardzo mały kaptur. Hello! Zaraz z niej zrobimy coś, co będę bardzo chętnie nosić. Mam już wszystkie potrzebne rzeczy. Wkłady barkowe dostaniecie je w każdej pasmanterii. Nitka, igła bądź maszyna oczywiście. Klej, nożyczki i to będzie coś nowego. Poduszka. To jest zwykły wkład z Ikei. Będę potrzebowała tutaj to, co jest w środku. No to zaczynamy. W pierwszej kolejności zajmę się kapturem. Zrobimy tutaj taką właśnie stójkę wypełnioną tym, co jest w poduszce. Więc składam bluzę na pół. Powyżej sznurków dam sobie takie, załóżmy, 10 do 12 cm, nawet i 15. Tutaj wycinam kwadracik w taki sposób, że to miejsce szycia, żebym miała tutaj jeszcze centymetr zapasu. Teraz trzeba będzie tutaj połączyć to razem, ale w taki sposób, że po zszyciu, żeby nie został nam szef na zewnątrz, czyli samo połączenie, tutaj otwieramy, będzie wyglądało tak, że muszę to jakby wsadzić do środeczka. Tutaj tak. O. Zaraz przypnę szpilkami, żebyście widzieli, o co chodzi, ale jak będzie zszyte, to po prostu to będzie schowane do środka. Kaptur jest rozpruty, część środkowa, a część zewnętrzna jest przymocowana, więc teraz obszyję dookoła. Żeby nie przyszyć części wewnętrznej. Ją sobie odsuwamy i szyjemy tutaj odtąd. Jest przeszyte i tak wygląda z zewnątrz, a w środku na razie mamy jeszcze otworzoną podszewkę. Teraz, żeby ten szef nie był widoczny, muszę właśnie pokombinować, czyli zacząć szyć od tej strony. Będę przeszywać, aż dojdę do środka, czyli do tego naszego otwartego miejsca i wywinę na lewą stronę. Ręcznego zaszycia tutaj ta dziurka. Teraz przez tą dziurkę, która została, będziemy wsadzać wkład z poduszki. Pięknie się udało. I zaraz Wam pokażę, dlaczego taki proceder w ogóle był uskuteczniony. Zobaczcie. I mamy to. Jest zamknięte wszystko w środku. Nie ma tu żadnego szwu. Tak wygląda teraz kaptur z jednej strony. I powtarzamy to samo. Z drugiej strony zostanie nam tutaj otworek do zszycia.
Płaszczyk zmodyfikowany, już jest gotowy. Tutaj trzeba to wszystko rozprowadzić ładnie. I mamy taki efekt. Teraz sobie ją obetniemy. Składam na pół. Sprawdzam, czy się pokrywają szwy. Jeżeli Wam się podobało, dajcie mi tutaj like w górę, żebym wiedziała, że jesteście i że chcecie, bym robiła dla Was kolejne odcinki. To już koniec na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja jestem bardzo zadowolona. Dzisiaj zaraz sobie ubiorę tą moją nową stuningowaną bluzę. Jeżeli zrobicie taki tuning w domu, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy Wam się udało i czy to było trudne. Mam nadzieję, że moje wskazówki Wam się przydadzą. Najchętniej to bym zobaczyła Wasze zdjęcia. Możecie do mnie wysyłać je na Instagram bądź na Facebook. A w komentarzach pod dołem dajcie mi znać, czy Wam się podobał mój tuning, bo ja jestem zachwycona. No i co? Subskrybujcie mój kanał, widzimy się za tydzień. Buziaczki, pa pa!